Witam wszystkich. Dzisiejszy odcinek, nagranie takie w plenerze, bo jest fajna pogoda, szkoda siedzieć w domu. No i cóż, tematem tego odcinka jest komputerek Lenovo M700 Tiny. Zobaczymy sobie, jak on w środku wygląda, co takiego sobą reprezentuje. No i oczywiście główny punkt tego tematu, czyli system macOS Tahoe. Właśnie na tym komputerze będziemy sprawdzać ten system, który parę dni temu miał premierę. No cóż, jak wiadomo, w komputerach typu Lenovo rozebranie czegoś takiego jest całkiem łatwe. Zobaczcie jeszcze tutaj, jak on wygląda. No jest, wiadomo, zminiaturyzowany, bardzo mały, idealny gdzieś do przenoszenia, przewożenia. Zobaczcie porty z przodu. Tutaj są dwa USB, są gniazda słuchawkowe, gniazdo mikrofonowe. No i z tyłu mamy aż dwa porty USB. Znaczy 4 porty USB, dwa porty DisplayPort. No jeszcze oczywiście wejście tutaj jest na Ethernet. Wi-Fi jest podpięty. Czyli taki fajny, kompaktowy komputerek z procesorem 6. generacji. Aktualnie jest tu i5 6500T. No i cóż, jak wiecie już pewno, rozebranie tego komputera, no to jest kwestia odkręcenia jednej śruby. Tu śrubę mamy poluzowaną. Także pokażę Wam, jak to wygląda tutaj. Zobaczcie. Komputer ma dysk SATA 512 GB. Tak to wygląda właśnie z tym dyskiem. Jest bardzo cichy. I teraz, jeżeli byśmy chcieli tutaj coś wymienić, no to odkręcamy sobie jedną śrubkę. Proszę bardzo. Odkręcamy jedną śrubę. Wyjmujemy tę podkładkę i zobaczcie teraz, co jest w środku. Tu jest właśnie płyta główna, dwie pamięci DDR4, tu jest akurat 16 GB, ale możemy rozszerzyć aż do 32 GB. No i co jest jeszcze ciekawe, to w tym miejscu mamy miejsce na drugi dysk M2 SSD. Nie jest to z tych szybkich dysków, ponieważ jest to zwykły SSD, ale w każdym razie drugi dysk możemy sobie podpiąć. I jeszcze ważna rzecz, karta Wi-Fi na złączu M2 intelowska. Jak dobrze wiecie, taką kartę można bardzo łatwo zainstalować pod Magosa, a docelowo my tu będziemy instalować kartę natywną z taką specjalną przejściówką właśnie pod to gniazdo. Tak to wygląda właśnie już rozebrane. Tu jest jeszcze głośniczek wbudowany. No i cóż jeszcze można powiedzieć o tym komputerku? Wiadomo, iż nie jest to komputer nowy. Jest to komputer, ten rok produkcji to jest jakieś, może 2017, 2016. Natomiast co ciekawe, posiada normę, spełnia normy standardu wojskowego, to znaczy był testowany na bardzo wysokie temperatury, także niskie temperatury, wilgotność, jakieś wstrząsy. Także Lenovo jako jeden z niewielu producentów stosuje tutaj bardzo wysokie standardy, bardzo wysokie normy i możecie być pewni, iż taki komputer na pewno przeżyje niejednego Maca Mini. No i właśnie odnośnie jeszcze Maca Mini, to tutaj skojarzyło mi się właśnie, iż w przypadku Maca Mini macie, niestety, wszystko jest w jednej jakby kostce, powiedzmy, czyli pamięci, dysk, tam nic nie możecie wymienić. Także cykl życia takiego Maca Mini, czy M1, czy M4
będzie dokładnie kilka razy mniejszy od cyklu życia tego komputerka, gdzie możemy sobie dodać pamięć, dołożyć dysk, czy nawet można wymienić tu procesor na jakiś inny. To się łatwo dość wymienia ten procesor, można wymienić na mocniejszy. Tu jest akurat i piątka 6500T. Także na pewno nie jest to jednorazówka, jest to rzecz, która no praktycznie, jeżeli ta norma wojskowa jest tutaj spełniona, to żywotność tych wszystkich kondensatorów i tak dalej jest no kilka razy większa niż w przypadku na przykład no takich zwykłych komputerów. Potem jeszcze pokażę Wam na komputerze, jak wygląda właśnie dokładna specyfikacja tutaj. No cóż, to myślę, że to tyle takiego wstępu. Teraz przejdziemy do systemów. Tutaj docelowo ja instaluję system Mac OS Monterey dla mojego klienta. Akurat sobie zażyczył taki starszy system. Natomiast przy okazji zainstalowałem również Magos Tahoe. I Magos Tahoe będzie tutaj również testowany. Dokładnie pokażę Wam, jak to działa na procesorze i5 6500T. Jesteśmy teraz na systemie Magos Monterey, który będzie systemem docelowym na tym komputerze, ale nie jedynym oczywiście tu pokazanym. No i tutaj nasz Lenovo występuje jako iMac 17.1 2015 rok. No tutaj jeszcze taki test sobie zrobiłem Geekbenchem, możecie go sobie zapamiętać i porównać z innymi systemami. Sequoia 15.7. Tutaj Lenovo występuje jako iMac 19.2. Dokładnie taka sama konfiguracja. Tu jeszcze Wam pokażę test, który był robiony właśnie i dokładnie jest taki sam wynik multicore jak na Monterey. Nic się nie zmienił. I system Tahoe 26.0, który miał premierę 2-3 dni temu. Dzisiaj już działa na Lenovo M700 Tiny. Powiem Wam, że trochę przypomina z wyglądu Windowsa. Te widżety tutaj, kalendarz, godzina, nie wiem czy to są potrzebne. Na pierwszy rzut oka brak launchpada. Jest natomiast takie coś do apek, do wyboru apek. Natomiast uważam, że launchpad był bardziej praktyczny, szybciej się wyszukiwało różne rzeczy. No ale to jest wszystko kwestia może przyzwyczajeń. Tak samo tu zobaczcie ten pasek na dole, takie jakby szkło, wszystko się odbija. Widać, że zmiany w grafiki są tutaj. No i to jest kwestia gustu, czy komuś się podoba ten interfejs, czy się nie podoba. Natomiast my tutaj oceniamy, jak to technicznie działa na komputerze Lenovo M700 Tiny. Konfiguracja ta co była, czyli Intel HD 530, 16 GB pamięci. W raporcie systemowym zobaczymy jeszcze inne tutaj rzeczy. Zobaczcie audio. Tu są głośniczki wbudowane aktywne, ale można w nich podłączyć słuchawki bądź jakieś inne głośniki. Karta Ethernet. Karta graficzna HD 530, jest to wspomaganie Metal Support Metal 3 jak najbardziej. Pamięć, którą można jeszcze rozszerzyć do 32 GB. Tu są dwa banki pamięci po 8 GB wypełnione. No i cóż jeszcze, USB 3.0, wszystkie USB są aktywne, działają. Do tego jeszcze trzeba dodać tutaj zainstalowane Wi-Fi intelowskie. W każdym tego typu komputerku jest Wi-Fi intelowskie, można je zamienić ewentualnie na Wi-Fi natywne z Magos. Można zobaczyć jeszcze dźwięk
Dźwięk działa jak najbardziej. Podłączone są teraz głośniczki. Tutaj jakbyście chcieli sprawdzić jeszcze. No, czyli mamy YouTube'a działającego, to znaczy, że jest pełne wspomaganie grafiki, dźwięk idzie, czyli można powiedzieć, że wszystko jest w porządku. Taki standardowy test programem Geekbench 6 i Geekbench 6 nam pokaże, jakie będą mniej więcej rezultaty. Procesor tu jest Intel Core i5-6500T, wersja energooszczędna, czyli on wyciąga max 35 W. Tutaj jeszcze w takim stanie, jak jest teraz, pokażę Wam, ile cały komputer ma pobór mocy, bo tu jest 2-3 W, czasami to jest pobór mocy procesora. Natomiast sam komputer mam podłączony watomierz i zobaczycie, ile on pobiera mocy właśnie w takim stanie jak teraz. To jest jakieś 17 W teraz. W tym stanie, gdzie no w zasadzie nic nie robimy, 15. Potem pokażę Wam, jak jest jeszcze na pełnym obciążeniu tego procesora. I zobaczymy, ile tu nam wyciągnie. Czyli około 3000 w multicore. Tutaj Wam wrzucę jeszcze taką fotkę, benchmark, który był robiony wcześniej, przed nagrywaniem. No wtedy wyniki są trochę większe. Natomiast jest to w normie oczywiście jak najbardziej. No teraz jeszcze można tutaj sprawdzić kartę graficzną, powiedzmy w środowisku metal. No oczywiście nie jest to jakaś grafika, od której byśmy oczekiwali nie wiadomo jakich rezultatów, ale mniej więcej pracuje ono podobnie jak na starszych systemach, czyli nic tu nie zwalnia, wszystko jest tak samo, czyli chyba bardzo dobrze, no bo wiadomo, iż jeżeli nowy system nie obciąża komputera za bardzo, to jest ok. Cinebench R23 i zobaczycie, jaki jest pobór mocy już na takiej pracy na maksa przy obciążeniu wszystkich rdzeni. Temperatura tutaj wzrasta. Pokażę Wam teraz wskazania watomierza, które będą oczywiście większe, no bo odnoszą się do całego komputera, nie tylko procesora. Przy pewnym obciążeniu no nie przekracza to 45 W. Jeżeli jest tak obciążony już na maksa ten procesor. Także można go faktycznie nazwać energooszczędnym. Koniec testu. Wynik w zasadzie zawsze wychodzi dokładnie taki jak w systemach Monterey czy w systemie Sequoia. Ten system nie obciąża komputera w zasadzie, jak można by się spodziewać, w sposób jakiś większy od starszych systemów. No jest to duży plus na pewno. No i cóż, tutaj wszystko działa idealnie. Uważam tą instalację za bardzo udaną. No i wszystkie inne nowsze komputery, no to wiadomo, iż im nowszy komputer, tym będzie łatwiej, że tak powiem, zainstalować system Magos Tahoe.
I jeszcze taka specyfikacja komputerów Lenovo M700 Tiny, na przykład procesory, które nas interesują, tutaj jest od Intel Core i3-6100T aż do Intel Core i7-6700T. No oczywiście 32 GB pamięci, wszystko tutaj jest. Natomiast tu jest jeszcze bardzo ciekawa informacja odnośnie właśnie testów Military Standard 810G. Komputery te przechodzą naprawdę bardzo rygorystyczne testy, czy przechodziły, bo już nie są produkowane. Także powiem Wam, iż naprawdę w zasadzie no, są to jednostki nie do zdarcia. Czyli jeżeli ten komputerek no dzisiaj powiedzmy ma zainstalowany ten Magos Tahoe, to myślę, że spokojnie możemy na nim pracować jeszcze wiele lat. I teraz gdzie go kupić? Oczywiście w naszym sklepie. Polecam sklep na stronie MacStorm.eu, ewentualnie MacStorm.pl i tutaj znajdziecie m.in. właśnie pod MacStorm Lenovo w konfiguracji Lenovo 4 Tiny. Można oczywiście tutaj tą konfigurację sobie dowolnie zmienić i kupić bezpośrednio z naszego sklepu. Ewentualnie, jeżeli ktoś by chciał oprogramowanie, również na naszym serwerze mamy oprogramowanie do systemów od praktycznie Monterey, Ventura, Sonoma, Sequoia, no i teraz będzie oczywiście Tahoe. Także uważam, iż komputerek jest warty uwagi, zwłaszcza od takich zadań domowych, internetu i tym podobnych rzeczy. Jak najbardziej nie zawiedziecie się. No cóż, to już jest wszystko w tym wideo. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania następnych odcinków.